Dzień dobry, witam Państwa. Może dzisiaj pójdzie jakoś program lepiej? Momencik, czekam aż się tutaj pokażecie. Jak zwykle. No, poczekamy chwilkę. A u nas jest teraz deszcz pada. Jeszcze moment. Jeszcze sekundę, zaraz będę na antenie na YouTubie. Momencik. Jestem, drodzy Państwo, włączajcie się, włączajcie. Jestem już, witam wszystkich, witam serdecznie. Dzisiaj mam taki ciekawy program, dużo będzie informacji ciekawych, także zapraszam Państwa dzisiaj. Dzisiaj się dowiecie, co tu się dzieje, jakie kłamstwo, jakie straszne kłamstwa są, kochani. Gdzie my żyjemy, ludzie kochani, jakie kłamstwa. Jak ten Trump, ja mu ciągle mówiłem, że Trump kłamie, ja to mówiłem już, Boże, od kilku ładnych miesięcy mówiłem, że Trump strasznie kłamie, ale no tak, no mówiłem kłamie, to straszny kłamca, straszny, słuchajcie, człowiek, strasznie niebezpieczny, kłamca do potęgi, naprawdę. I cała ta wojna z tym Iranem, wiecie, to wszystko jest skomplikowane, straszne przekręty, ale to niesamowite przekręty, co media mówią, a jak jest naprawdę. Ja też biedny, tu przeczytałem parę takich informacji chyba wczoraj, które kompletnie nie pokrywają się. To jest po prostu tragedia, jakie kłamstwo jest z tą wojną. Jak to wszystko manipulowane jest przez Trumpa, przez Netanyahu, jak oni to manipulują tym całym światem, to sobie nie wyobrażacie nawet. Nawet sobie nie wyobrażacie. Proszę Państwa, że pamiętacie, jak zostały zestrzelone samoloty F-16 przez pomyłkę, niby przez Katar, nie? Nie przez pomyłkę, nie, kochani. Amerykanie atakują, słuchajcie, Dubaj. Amerykanie atakują pola naftowe Emiratów Arabskich. To amerykańskie, a nie irańskie wojska. Ludzie kochani. Kłamstwo, oni chcieli upiec, jak to się mówi, na jednym piecu upiec kilka pieczeni chyba, ja nie wiem. Kombinacja, zakłamanie straszne, sukin, takie, jak to powiedzieć, iny. Straszne kłamstwo, straszne kłamstwo. Ale przejdźmy tu najpierw do informacji, które mam w tej chwili, ale żebyście wiedzieli, że Trump, ja nie wiem, jak oni takiego ciula mogą trzymać na stanowisku prezydenta. Ja sobie nie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie, żeby takiego typa trzymać na stanowisku prezydenta. No wiadomo, że rządzi nim Bibi, że rządzi nim Izrael i dlatego siedzi ten człowieczek na stanowisku, ale Amerykanom w końcu się muszą te oczy jakoś otworzyć. Do jasnej cholery, co się dzieje. Coś strasznego. Straszne kłamstwa. Ale widzicie tam w wiadomościach na dole, ja napisałem, ale powiem wam więcej potem, nie? Co się dzieje. No, przejdźmy do wiadomości. Ja już przechodzę. Momencik. Teraz to muszę naprawdę uważać na te wiadomości, bo tu jest jedno wielkie bagno z tym wszystkim. Ale świat w pogotowiu. Rakiety Hajber wkraczają do wojny. Iran otwiera ogromne wrota ognia
w kierunku Izraela i USA. Rakiety Hajber nad Izraelem. Iran otwiera te drzwi ognia w obliczu eskalacji na pełną skalę. To teraz się dzieje. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przyznał się do nowej fali ataków rakietowych na Izrael, opisując swoją najnowszą operację jako otwarcie ogromnych wrót ognia w kierunku terytorium Izraela oczywiście. W oświadczeniu z okazji 10. fali operacji Obietnica Prawdy 4 irańska armia poinformowała, że wykorzystali manewry rakietowe Hajber i zaatakowali takie miejsca jak Tel Awiw, Haifa i Jerozolima. Grupa wydała również rzadkie ostrzeżenie dla ludności cywilnej, aby unikała obiektów wojskowych i rządowych, wezwała ich do opuszczenia dotkniętych obszarów, jednocześnie twierdząc, że syreny alarmowe będą nadal wyć. Skali i wpływu ataków nie udało się niezależnie zweryfikować, ale oświadczenie sygnalizuje eskalację zarówno przekazów wojskowych, jak i presji psychologicznej w trwającym konflikcie. Wojna się odwraca przeciwko Izraelowi teraz. Cała ta wojna. Teraz będzie problem bardzo duży miał Izrael i prawdopodobnie, ale później to powiem. Powiem Państwu, bo tutaj cały czas tu chodzi tak o dedolaryzację, o odebranie Chinom ropy, dostaw do ropy właściwie w Wenezueli, w Iranie. Ale co? Rosja i Chiny gotowe do wojny z Iranem, a tutaj właśnie Iran to właściwie będą bronić Iranu, a nie wojnę z Iranem, tylko będą przeciwko Ameryce. Rozmowa telefoniczna między Putinem a doradcami Xi Jinpinga przeraża USA i Izrael. Rosja i Chiny potępiły zabójstwo najwyższego przywódcy Chameniego po ataku USA Izrael. Władimir Putin i Xi Jinping prowadzą pilne rozmowy. Pekin ostrzegł, że atak narusza suwerenność Iranu, a Moskwa nazwała go cynicznym naruszeniem norm międzynarodowych. Wojna zagraża chińskiemu źródłu, to co mówiłem, ropy naftowej i dostępowi do cieśniny Ormus, a także naraża na ryzyko strategiczne inwestycje i wpływy regionalne Rosji. I tutaj jest cały problem tej całej wojny, a nie to, że Iran zagrażał, kochani, Ameryce i że tam w ogóle jakaś broń nuklearna była i tak dalej. To nie wszystko nieprawda. Tu chodzi tutaj, że jest zagrożenie chińskiemu źródłu ropy naftowej, dostępowi do cieśniny Ormus, a także naraża na ryzyko strategiczne inwestycje i wpływy regionalne Rosji. W miarę jak zmieniają się rynki energii, sojusze i globalny układ sił, eksperci twierdzą, że skutki tego konfliktu mogą zmienić kształt Azji Zachodniej i szerszego porządku geopolitycznego, wpływając nie tylko na Teheran, ale także na Moskwę, Pekin i inne kraje. To skurwiele, mówię wam Państwo, mówię wam, co tutaj się nie wyrabia. Ale tutaj nie ginie ta sprawa Epsteina. Ja zmienię temat i powiem Państwu. Senat USA. Trump z półnagimi dziewczynami. Pam Bondi uwikłana w nową szokującą rewelację. Podczas chaotycznego przesłuchania w Senacie prokurator generalna USA Pam Bondi zamarła z szeroko otwartymi oczami i opadniętą szczęką, gdy senator Sheldon Whitehouse
zadał jej szokujące pytanie dotyczące rzekomych zdjęć Trumpa z półnagimi kobietami znalezionych w sejfie Epsteina. W sali rozległy się westchnienia. Bondi szybko otrząsnęła się, wybuchając ostrym, gwałtownym wybuchem, odwracając sytuację na korzyść White House'a, no to nie budynku, tylko nazwisko ma takie, rzucając własne, poważne oskarżenia. Napięta wymiana zdań przerodziła się w pełnowymiarowe widowisko polityczne, pozostawiając salę w osłupieniu, niedowierzaniu, podczas gdy reporterzy i ustawodawcy z trudem ogarniali tę konferencję. Trump myślał, że wojna go tam, wiecie, wybieli. Niestety, nie, kochani. No i słuchajcie teraz. Amerykanie, uciekajcie. Bliski Wschód eksploduje. Amerykanie wezwani do ucieczki z 14 krajów w związku z zemstą Iranu. Departament Stanu USA wezwał Amerykanów do natychmiastowego opuszczenia 14 krajów Bliskiego Wschodu w związku z nasileniem się konfliktu między USA, Izraelem i Iranem. Ten, słuchajcie, dupek taki, sekretarz Marco Rubio wydał ostrzeżenie: wyjedźcie teraz. On jest Kubańczykiem, to taki, wiecie, platfus. Ale mówi tak: wyjedźcie teraz, powołując się na poważne zagrożenia bezpieczeństwa w Bahrajnie, Egipcie, Iraku, Izraelu, na zachodnim brzegu, w strefie Gazy, w Jordanii, Kuwejcie, Libanie, Omanie, Katarze, Arabii Saudyjskiej, Syrii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Jemenie. Ostrzeżenie pojawiło się po tym, jak Iran i jego sojusznicy przeprowadzili zmasowaną akcję odwetową, atakując amerykańskie bazy wojskowe i ambasady w krajach Zatoki Perskiej, w tym w Kuwejcie, Arabii Saudyjskiej, Omanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Katarze. Kochani, wojna się tam rozwija, ale tutaj jest zakłamanie też amerykańskie straszne, bo amerykańskie samoloty próbowały zaatakować pola naftowe Arabii Saudyjskiej. I to Arabia Saudyjska przyjaciel Ameryki. I oni zestrzelili te samoloty i powiedzieli, że tam przez przypadek. Nie przez przypadek. Zestrzelili, bo próbowali atakować pola naftowe i te, wiecie, rafinerie. No, zestrzelili 3 samoloty, spadły i teraz, kochani, widać, że to nie Iran atakuje na przykład Dubaj, lotnisko w Dubaju. To nie Katar nie jest zaatakowany przez Iran, to kłamstwo, skóreskie kłamstwo. To wszystko robią samoloty, wiecie czyje, tego i tego, nie? Obydwu tych dyktatorów. Amerykańskie pociski się kończą, Amerykanie nie mają ani pieniędzy, wydrukowali sobie, no ale słuchajcie, nie mają amunicji, bo rozdali Ukrainie. Produkcja amerykańskich pocisków przechwytujących nie nadąża za irańskim ostrzałem. Waszyngton, Teheran. Sekretarz stanu znowu USA Marco Rubio ostrzegł w poniedziałek, że amerykański potencjał przemysłowy w zakresie produkcji pocisków balistycznych stworzył niemożliwą do utrzymania lukę w wyczerpaniu się zasobów. W 3. dniu operacji Epic Fury, furia ta epicka, przemawiając na Kapitolu, Rubio zauważył, że Teheran produkuje obecnie około 100 pocisków miesięcznie, ale Amerykanie w tym samym czasie 7. 7 pocisków. Słuchajcie, tempo produkcji w USA przyćmiewa, które w tym samym okresie wynosiło około 7 zaawansowanych technologicznie pocisków przechwytujących. Podczas gdy niszczyciele marynarki wojennej USA
zużywają kluczowe zapasy pocisków manewrujących Tomahawk przeciwko celom Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Analitycy Pentagonu wyrażają rosnące obawy, że szybkie wyczerpanie się amerykańskiego arsenału może zagrozić gotowości bojowej w potencjalnych przyszłych konfliktach na Indo-Pacyfiku. Słyszycie? Przyszłych konfliktach. No tak. Następny tutaj się, słuchajcie, gościu, sekretarz obrony Pete Hegseth, wiecie, to zwykły reporter Fox News, został sekretarzem obrony. Ludzie kochani, w tatuażach, pijak, narkoman. Potwierdził, że chociaż systemy obrony przeciwlotniczej, takie jak Patriot i THAAD, pozostają sprawne, sama skala irańskich ataków wystawia na próbę możliwości amerykańskiej bazy przemysłu obronnego. No tak, ale to jest też, ja nie wiem, jak to się dzieje, co za ludzie są na takich wysokich stanowiskach, ja pierdzielę. To wszystko, słuchajcie, obserwuję tutaj z przerażeniem, naprawdę, jacy ludzie. Kto to jest Howard Lutnick? Co on tam robi? Dlaczego on dyktuje tymi cłami? Narzuca te cła na Amerykę. Kim jest ten człowiek? Scott Bessent. Słuchajcie, od Sorosa. Do czego tu dochodzi? No mówię wam, tu jest skandal za skandalem. Skandal, jeden goni drugi, trzeci i czwarty. Arabowie atakują Trumpa, podczas gdy USA ich demaskują, wykorzystując obronę powietrzną, jedyne po to, aby ratować Izrael przed Iranem. W miarę jak wojna izraelsko-irańska narasta, w Zatoce Perskiej narasta gniew. Saudyjski urzędnik skrytykował prezydenta USA Donalda Trumpa za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa Izraela ponad arabskimi sojusznikami. To mówiłem. Sojuszników atakują amerykańskie samoloty, co wywołało regionalną reakcję. W obliczu irańskich działań odwetowych incydenty z dronami wymusiły zamknięcie obiektów powiązanych z Saudi Aramco. No tu właśnie Amerykanie przyczynili się do ataku wraz Tanuras, a operacje LNG powiązane z Qatar Energy zostały wstrzymane po atakach w pobliżu Ras Lafah. Teheran zaprzeczył, jakoby jego celem była infrastruktura energetyczna Zatoki Perskiej, ale rynki ropy naftowej są w napięciu w miarę eskalacji konfliktu. No bo ten konflikt tam cały czas, mówię państwu, że to atakują Amerykanie i Izrael. Po prostu atakują swoich, ja nie wiem, samych swoich. Czy chyba odwróci to wreszcie ta cała Arabia Saudyjska. Arabowie się odwrócą od Trumpa. Ich atakuje, a to są sprzymierzeńcy Stanów Zjednoczonych. Jak drony Iranu, warte $20,000, obnażyły piętę achillesową sojuszników Trumpa w Zatoce Perskiej i złamały ich tarczę obronną za $20,000, a Amerykanie 200 milionów. Sprzęt. Bogate kraje Zatoki Perskiej, takie jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, zainwestowały w drogie tarcze obrony powietrznej, wykorzystując wielowarstwową sieć obronną obejmującą systemy takie jak amerykańskie pociski THAAD, Patriot i Panthers do śledzenia i przechwytywania pocisków balistycznych i dronów. Jednak kiedy Iran przeprowadził w ten weekend setki ataków dronów na państwa arabskie, tu jest właśnie to manipulacja. Proszę państwa, bo Iran nie przeprowadził ataków ten weekend na państwa arabskie, tylko przeprowadza ataki tylko wyłącznie na bazy amerykańskie, które się tam znajdują, a na państwa arabskie
atakują je amerykańskie, słuchajcie, samoloty. Po prostu Amerykanie atakują arabskie, infrastrukturę całą w Zatoce Perskiej, a nadal Iran, słuchajcie, uszkodził amerykańskie bazy i krytyczną infrastrukturę, niszcząc nawet luksusowe miasta takie jak Dubaj. Nie. Widzicie Państwo, jakie oszustwo, że Iran zniszczył infrastrukturę, luksusowe miasta takie jak Dubaj. No zobaczcie, jakie to jest nie chcę tu mówić steństwo. Po prostu Dubaju nie zaatakował Iran. Amerykanie zaatakowali Dubaj. Amerykanie zaatakowali lotnisko. Dzieje się tak, ponieważ drony używane przez Iran są tanie, nawet za $20,000 za sztukę. Jak te drony zdołały siać takie spustoszenie, ale w bazach amerykańskich, a nie w Dubaju. Wiecie Państwo, oszustwo, kłamstwa. Trump to jest po prostu nagminny kłamca, straszny. Gorszy niż Morawiecki, 1000 razy. 1000 razy gorszy ciul. W telewizji, patrzcie, atak rakietowy na biuro Netanyahu z użyciem rakiety Heibaru i zestrzelenie amerykańskiego myśliwca. Słyszycie Państwo? Potwierdzone przez Iran. Iran zaostrza swoją narrację informacyjną i ofensywną, twierdząc, że jego siły zbrojne rozpoczęły 10. falę ataków rakietowych na kompleks rządowy Izraela w Tel Awiwie. To jest prawda. W tym na biuro premiera Benjamina Netanyahu i sugerując, że jego los jest niejasny. Netanyahu ma samolot, słuchajcie, za $204 miliony, taki jak Trump. Jest w samolocie specjalnym, takim dużym, który go broni. Na razie jeszcze nie został zamordowany jeszcze. Wyrok jest na niego wydany. Bojownicy, sojusznicy z Iranem szturmują hotel, w którym stacjonują żołnierze amerykańscy w irackim Irbilu, używając dronów. Powiązana z Iranem grupa bojowników przyznała się do śmiertelnego ataku dronów w irackim Irbilu. To jest, słuchajcie, hotel, w którym stacjonują żołnierze amerykańscy w związku z eskalacją napięć regionalnych. Grupa znana jako Islamski Opór w Iraku poinformowała o wysłaniu dronów w kierunku, jak to określiła, amerykańskich baz okupacyjnych, w tym obszarów w pobliżu konsulatu USA i międzynarodowego lotniska w Irbilu. W ciągu ostatnich 3 dni zginęło co najmniej 6 amerykańskich żołnierzy, co stanowi jeden z najtragiczniejszych momentów w konfrontacji między USA a Iranem w ostatnich latach. Nagranie wideo krążące w internecie pokazuje budynek objęty płomieniami po ataku. I tu też jest, słuchajcie, też jest ukrytych pełno informacji, dlatego że Amerykanie nie chcą podawać, ile zginęło naprawdę, ile już zginęło żołnierzy amerykańskich. Tam mi się jakoś przeleciała mi wiadomość w poprzednim programie wczoraj, ile zginęło żołnierzy. Ukrywają, wszystko ukrywają. Mówią, że 6, teraz okazuje się, że 8 może, a ogólnie to na pewno zginęło ich ponad 600 już w tej chwili. Dubaj wstrząśnięty podwójnym atakiem, wiecie, to jest oszustwo Iranu. Dubaj wstrząśnięty podwójnym atakiem Iranu. Iran nie atakuje, Amerykanie. Baza australijska trafiona. Budynek armii USA również celem ataków. Konflikt między USA, Iranem i Izraelem wydaje się rozprzestrzeniać w głąb Zatoki Perskiej. I tutaj znowu jest oszustwo.
w Dubaju doniesiono o nowych atakach wymierzonych w obiekty powiązane z siłami amerykańskimi i australijskimi. Iran nie atakuje ludności cywilnej. W Dubaju nie niszczy hoteli, nie niszczy nic, tylko jedynie bazy wojskowe. I tutaj jest to teraz prawda. Iran zaatakował australijską bazę wojskową w Al-Mindaha, niedaleko Dubaju. To tak. Minister obrony Australii Richard Marles potwierdził, że siły irańskie zaatakowały bazę lotniczą Al-Minhad, gdzie stacjonuje australijski personel. Powiedział, że wszyscy żołnierze są bezpieczni i ich stan jest udokumentowany. Także Iran nie atakuje ludności cywilnej w Dubaju, nie atakuje nic, żadnego lotniska w Dubaju nie atakuje, tylko obiekty wojsk amerykańskich. No ale wiecie, media to media, oni muszą pisać jak Ameryka chce. Iran ogarnięty wojną, Teheran płonie, budynki zrównane z ziemią. Gdy USA i Izrael bombardują miasta jak diabli. Wojna w Iranie, fala ataków USA i Izraela postawiły Teheran w stan napięcia. Kilka nagrań wideo pokazuje całkowite zniszczenie Teheranu. Co więcej, irańska armia postawiła cały region Bliskiego Wschodu w stan napięcia. Wojna na całego. To nie jest wojna za naszą granicą. To jest potężna wojna. Iran zadaje bolesne ciosy siłom zbrojnym USA. I teraz to, co Amerykanie mówią. 6 amerykańskich żołnierzy zginęło, a 2 zaginionych uznano za zmarłych, czyli 8, nie? 2 kolejnych amerykańskich żołnierzy zginęło w wyniku irańskich ataków na bazę w Kuwejcie, co zwiększa liczbę ofiar śmiertelnych do kolejnych 6 w ciągu pierwszych 3 dni walk. Dowództwo centralne USA potwierdziło odzyskanie szczątków z obiektu trafionego podczas pierwszych ataków Iranu. Sekretarz obrony Pete Hegseth, słuchajcie, też on nie jest sekretarzem obrony, bo to się wszystko zmieniło. Nie wiem, za jaką cholerę oni piszą sekretarz obrony. Nie ma takiego sekretarza obrony w Ameryce, nie istnieje. Jest tylko sekretarz wojny. Peter Hegseth, to tak. Powiedział, że wojna to piekło, a przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generał Dan Kane ostrzegł, że spodziewane są kolejne ofiary. No oczywiście, Pentagon nie ujawnił jeszcze nazwisk poległych, ponieważ rodziny są powiadamiane. Kochani, tam zamordowanych, zabitych, poległych, jak to nazwać, jest cała masa Amerykanów zginęło. Cała masa. Nie mówią, ale powiedzą. A jak nie, to ja powiem. Iran twierdzi, że zniszczył główną kwaterę dowództwa w amerykańskiej bazie morskiej w Bahrajnie. No słuchajcie, wojna trwa. Irańska Straż Rewolucyjna zaatakowała bazę lotniczą Stanów Zjednoczonych w Bahrajnie. To wszystko są ważne. Te wiadomości, co teraz podaję, to mogę potwierdzić? Tak, tak jest. Iran zaatakował bazę lotniczą Stanów Zjednoczonych w Bahrajnie. Poinformowały elitarne siły tej Republiki Islamskiej. W oświadczeniu opublikowanym we wtorek, to dzisiaj, przez oficjalną agencję informacyjną IRNA. Irańska armia ogłosiła, że jego siły morskie przeprowadziły o świcie zakrojony na szeroką skalę atak dronów i rakiet na amerykańską bazę lotniczą w rejonie Sheikh Issa w Bahrajnie. Słuchajcie, poinformowano na Telegramie, używając akronimu Iran Islamic, nie wiem dlaczego to piszą, no strażnicy rewolucji islamskiej poinformowali. No oczywiście, że zaatakowali bazę, ale Amerykanie nie podają, ile osób zabitych zostało.
Nie będą mówić, że nikt, ale potem będą wozić trumny. Ambasada USA zaatakowana przez irański dron. Iran rozpoczyna ataki odwetowe. Wojna USA z Iranem na pełną skalę. Prezydent USA Donald Trump zasygnalizował, że wojny można prowadzić w nieskończoność. Oszust kompletny, mając u boku duże zapasy amunicji. Kłamca. Tymczasem nad ambasadą USA w Riyadzie unosił się gęsty dym po ataku irańskiego drona. To jest, słuchajcie, propaganda, to co teraz przeczytałem. Może to zdanie, że ambasada została zaatakowana, to tak. Ale to, co prezydent mówi, kochani, że wojnę można prowadzić w nieskończoność, chyba jest puknięty. Już go odbija mu fest. USA przyznają, że przegrywają wojnę z Iranem. Drodzy Państwo, przyznają się Amerykanie. Nakazują wszystkim Amerykanom natychmiastowe opuszczenie Izraela. Słuchajcie, sojusz z państwami arabskimi też mają opuścić. Pomimo miesięcy rozbudowy sił zbrojnych, szeroko zakrojonej wspólnej kampanii z Izraelem, Waszyngton ostrzega, że nie może zagwarantować bezpieczeństwa cywilom w regionie nękanym irańskimi atakami dronów i rakiet. Pilnie wzywa Amerykanów do natychmiastowego opuszczenia Izraela i ponad tuzina krajów Bliskiego Wschodu, ponieważ lotniska są zamknięte, przestrzeń powietrzna zamknięta. Stany Zjednoczone przyznają, że 6 żołnierzy zginęło. No tam 6, tylko im się tak wydaje. W ofensywie przeciwko Iranowi. No kochani, 6. Ja mogę im powiedzieć, jak nie wiedzą, ile zginęło już, ale powiem wam inaczej. Iran bombardował amerykańską bazę lotniczą nie w Dubaju, tylko koło Dubaju. Irański dron Shahed rozbił się o budynek z ponad 160 żołnierzami USA. I co myślicie, że tam nikt nie zginął? Płomienie, dym, chaos w jednym z najbardziej kultowych miast Zatoki Perskiej. Dron Shahed 136 uderzył w budynek koło Dubaju, w którym prawdopodobnie przebywał personel amerykański. Nagranie jest przerażające, przekaz jednoznaczny. Konsekwencje dla Zatoki Perskiej są ogromne. Dron zbliżył się nisko, przelatując w powietrzu, po czym uderzył w budynek. Natychmiast doszło do eksplozji. Wydobył się gęsty czarny dym. Płomienie ogarnęły część budynku. Irańskie media państwowe określiły to jako znaczące uderzenie, a posty w mediach społecznościowych sugerują, że w środku znajdowało się 160 żołnierzy amerykańskich. Choć liczba ta pozostaje niepotwierdzona. Siły irańskie wystrzeliły setki dronów Shahed 138 i rakiet balistycznych w stronę Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale tylko na bazy amerykańskie, a nie w Zjednoczone Emiraty Arabskie. Po śmierci Chomeniego oczywiście. Uderzyli, ale w bazy amerykańskie, czego media nie chcą powiedzieć. Ja tylko, wiecie, już wszystko zakłamane, tak? Królewska wojna zakłamana strasznie. Wojna w Iranie, nagły ruch militarny Chin. Po telefonie do Putina Teheran prosi o pomoc, ale są wielkie obawy USA i Izraela i są w strachu, robią już pod siebie, kochani. W obliczu eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie po irańskich atakach odwetowych chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza przeprowadziła zintegrowane ćwiczenia obrony przeciwlotniczej
z użyciem ostrego ognia w symulowanych warunkach walki elektronicznej. Ćwiczenia obejmowały skoordynowane działania między oddziałami obrony przeciwlotniczej brygady armii a jednostkami radarowymi lotniczymi sił powietrznych chińskiej armii, testując warstwowe możliwości przechwytywania w złożonym środowisku elektromagnetycznym. Kluczowe rozmieszczono platformy obejmowały dwulufowy system artylerii przeciwlotniczej PG-99 kaliber 35 mm, system rakiet ziemia-powietrze średniego zasięgu, a to takie HQ-16 oraz system obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu typ 625. Ćwiczenia miały symulować scenariusze konfrontacji powietrzno-lądowej i ćwiczyć odporność na zakłócenie elektroniczne. To, wiecie, ćwiczą, żeby tutaj wejść na wojnę z Ameryką i Izraelem. No zobaczymy, co się będzie działo. Przygotowania trwają. Tajemnicze wyznanie Trumpa dotyczące Iranu. I to jest właśnie kłamstwo sakramenckie. On powiedział: zagrożenie nuklearne dla Ameryki, wielkie zobowiązanie po sensacyjnym ujawnieniu. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo też. Prezydent Donald Trump nazwał ataki na Iran ostatnią szansą tego kraju na wyeliminowanie tego, co określił jako chory i złowrogi reżim, nakreślając 4 jasne cele wojenne: zniszczenie potencjału rakietowego Iranu, unicestwienie jego marynarki wojennej, uniemożliwienie mu uzyskania broni jądrowej oraz zakończenie finansowania grup terrorystycznych. Trump powiedział, że 10 irańskich okrętów zostało już zatopionych, bzdury, a operacja wyprzedziła 4- lub 5-tygodniowy harmonogram, bzdury, ale ostrzegł, że Stany Zjednoczone mają możliwość, aby działać znacznie dłużej, bzdury. Odrzucił sugestię, że straci zainteresowanie, mówiąc: nie nudzę się, nie mam w tym nic nudnego, bla bla bla. Oddał hołd 4 żołnierzom armii USA poległym w konflikcie. To oddał, to tylko tak. Ale resztę, kochani, brutalny, chamski człowiek kłamie na potęgę. Strasznie. I to jest prezydent Ameryki? Ludzie, powinni się wszyscy wreszcie obudzić w Stanach. O Jezu, jakie mam tu wiadomości. Ambasady USA pogrążone w chaosie w obliczu irańskiej ofensywy. Paniczne ewakuacje trwają. Drony i rakiety ryczą. Amerykańskie ambasady na Bliskim Wschodzie zamykają się i ewakuują cały personel, ponieważ Iran odpowiada na ataki USA i Izraela. Ambasada USA w Bahrajnie została zamknięta. Personel dyplomatyczny został ewakuowany z Jordanii. Amerykanom w Kuwejcie nakazano schronienie się w domach, w podziemiach domów tych. W Riyadzie 2 drony zaatakowały teren ambasady USA, wywołując eksplozję i dym nad dzielnicą dyplomatyczną. Waszyngton ogłosił ogólnoświatowy alert, wzywając Amerykanów do opuszczenia wielu krajów w Zatoce Perskiej. No to tak będzie. W obliczu rosnącej liczby ofiar i zagrożenia dla baz regionalnych, ewakuacja misji USA sygnalizuje szybko rozprzestrzeniający się i niebezpieczny konflikt. No, się rozprzestrzenia, to jest racja. I bazy amerykańskie są atakowane. To jeszcze zgodzę z tym, ale pola naftowe, energetyka cała, to wszystko Amerykanie niszczą, Arabom wszystko, znaczy swoim sojusznikom. Oszustwo, sakramenckie oszustwo. I słuchajcie, co tu się dzieje, bo ta Arabia Saudyjska i Katar też nie są głupi przecież ludzie, nie?
I zobaczcie, Arabia Saudyjska i Katar pojmały agentów Mossadu. Słyszycie Państwo? Zatrzymali agentów Mossadu zamieszanych w ataki. Iran zrzuca bombę z Izraela po ataku na Aramco. Na Aramco to nie Iran rzucił, to Mossad, żydowski wywiad. Czy izraelska agencja szpiegowska Mossad stała za atakiem dronów na saudyjską rafinerię ropy naftowej Ras Tanura? Oczywiście, tak. Irański wojskowy twierdzi, że atak na rafinerię saudyjskiego giganta naftowego Saudi Aramco był izraelską operacją pod fałszywą flagą, co stanowi nowy zwrot w trwającej wojnie na Bliskim Wschodzie. Irański wojskowy zarzucił Tel Awiwowi, że celem było odwrócenie uwagi państw regionu od domniemanych przestępstw polegających na atakach na obiekty cywilne w Iranie. Oskarżenia te pojawiły się po wypowiedzi amerykańskiego komentatora Tucka Carlsona, który twierdzi, że Arabia Saudyjska i Katar aresztowały agentów Mossadu, którzy planowali ataki bombowe w krajach Zatoki Perskiej. No i to jest, widzicie, jak wygląda cała wojna. Jak to w ogóle jest? Wiecie. A co myślicie, że kto zwalił tę wieżę w Nowym Jorku, World Trade Center? Kto za tym stał? Kto zrobił, wiecie, ten terrorystyczny zamach na wieżę, na 7. wieżę, na Pentagon, na... Słuchajcie, to bzdury były, że samolot spadł w Pensylwanii w krzaki i wyparował. Kto za tym stał? Chyba tylko głupi wierzy, że jakieś samoloty były porwane. Boże święty, gdzie my żyjemy? Matko jedyna. Czy po kłamstwie o katastrofie lotniczej USA nadal blokują cieśninę Ormus mimo gwałtownego wzrostu cen ropy? Waszyngton upiera się, że cieśnina Ormus jest w pełni otwarta, mimo że ceny ropy gwałtownie rosną. Tankowce stoją w miejscu, a Iran twierdzi, że zablokował najważniejszy na świecie punkt przeładunkowy po zabójstwie Khameneiego. Czy USA ukrywają prawdziwą skalę tego kryzysu, skoro rakiety i drony uderzają w centra energetyczne Zatoki Perskiej? Czy Amerykanie ukrywają? No, Amerykanie atakują, uderzają w centra energetyczne. To Amerykanie to robią, to nie Iran, kochani. Tu żadna nie jest prawda. Znowu następne oszustwo. No macie, kłamstwo Trumpa o Iranie obalone. Wyciek z Pentagonu obnaża twierdzenia prezydenta USA o samoobronie. Brak bezpośredniego zagrożenia. Nowy raport podniósł poważne wątpliwości co do uzasadnienia amerykańskich ataków na Iran, w których rzekomo zginął najwyższy przywódca Ali Khamenei. Według agencji Reuters urzędnicy Pentagonu, słuchajcie, urzędnicy Pentagonu, nie są wszyscy tu głupi, jak tu Ameryce mówią. Część urzędników Pentagonu poinformowali Kongres w tajnym briefingu, w tajnym przekazie informacji, że nie ma żadnych informacji wywiadowczych wskazujących na to, że Iran planuje bezpośredni atak na siły USA, podważając publiczną narrację prezydenta Donalda Trumpa o samoobronie. Trump kłamie i codziennie kłamie, także to nie tylko to. Ujawnienie to zidentyfikowało debatę polityczną w Waszyngtonie, a krytycy argumentowali, że konflikt mógł być wojną z wyboru, a nie odpowiedzią na bezpośrednie zagrożenie.
Wspólne ataki USA i Izraela z 28 lutego wymierzone były w ponad 1000 miejsc w Iranie, eskalując napięcia na Bliskim Wschodzie. No ale najważniejsze jest to, że słuchajcie, że kłamstwo Trumpa o Iranie zostało obalone i to jeszcze przez Pentagon. Będzie się działo. To jest oficjalne oświadczenie. Ale teraz nie wiem, czy to jest prawda, ale jest tak, bo to w tej sekundzie się pokazała ta wiadomość, że lotniskowiec USS Lincoln tonie. Iran twierdzi, że zaatakował lotniskowiec rakietą. Pentagon odpowiada. Iran twierdzi, że przeprowadził ataki rakietowe na lotniskowiec USS Abraham Lincoln i wiele celów powiązanych z USA w Zatoce Perskiej, w tym bazy w Kuwejcie, Bahrajnie, a także tankowiec w cieśninie, tankowce, nie tylko jeden, tankowce w cieśninie Ormus. Rzecznik irańskiego wojska Ebrahim Zolfagari powiedział, że ataki były częścią szerszej kampanii odwetowej po amerykańsko-izraelskich atakach na Iran. Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych odrzuciło te twierdzenia, twierdząc, że lotniskowiec nie został trafiony i że pozostaje sprawny. Tu komu wierzyć nie wiadomo, ale będziemy to sprawdzać. Dodając, że pociski nawet się do niego nie zbliżyły. Ale są zdjęcia filmowe, że wybuchły. Potwierdzając ograniczone straty, amerykańscy urzędnicy zakwestionowali irańskie twierdzenia o dużych stratach. Sprzeczne relacje podkreślają narastającą konfrontację, naznaczoną nie tylko działaniami militarnymi, ale także skrajnie sprzecznymi narracjami, bo jest zakłamanie w mediach straszne, ale to straszne. Ale ja sprawdzę to wszystko w innych źródeł, czy ten lotniskowiec został trafiony, czy nie został, czy zatonął, czy tonie, zobaczymy. Ale słuchajcie, zmiana tematu. Bill Clinton nagle się uśmiecha, a potem mówi: no cóż, Epstein to zrobił. Szokujące wieści o 17 wizytach w Białym Domu. Słuchajcie, Epstein wizytował Biały Dom. Wychodzą brudy dalej, w dalszym ciągu. Były prezydent USA Bill Clinton zeznawał przed Komisją Nadzoru Izby Reprezentantów w sprawie skazanego przestępcy seksualnego Jeffrey'a Epsteina. Demokrata został przesłuchany w sprawie rzekomych 17 wizyt Epsteina w Białym Domu. Zapytano go również, czy leciał samolotem Epsteina z Miami do Nowego Jorku. Clinton powiedział, że kiedyś odwiedził dom Epsteina w Nowym Jorku, ale wielokrotnie powtarzał, że nigdy nie odwiedził prywatnej wyspy Epsteina. Ale ja wiem, że odwiedził i to nie raz. Ani innych posiadłości, ale na ten temat nic, ale ja wiem. Woził te młode dzieci, woził do Afryki i tam w Afryce na jakichś, nie wiem, wynajętych czy jakichś innych budynkach, tam te dzieci były gwałcone przez niego. W Afryce. Ale czy Clinton korzystał z masażu nieletnich dziewcząt na wyspie Epsteina? Były prezydent ujawnia szokujące fakty na przesłuchaniu. Były prezydent USA Bill Clinton zeznawał przed Komisją Nadzoru Izby Reprezentantów w sprawie Jeffrey'a. Podczas napiętego przesłuchania demokrata został zapytany, czy korzystał z masażu lub usług seksualnych od nieletnich dziewcząt. Clinton był również krytykowany za swoją rzekomą wizytę na wyspie Leroy St. James, na ta wyspa Epsteina, należącej do Epsteina. Bill Clinton szokuje. Mówi: ja i Trump pojechaliśmy i tutaj jest zaciemnione,
oszałamiające oświadczenie podczas przesłuchania w sprawie Epsteina. Były prezydent Bill Clinton zeznawał przed Komisją Nadzoru podczas śledztwa w sprawie Epsteina, odpowiadając na pytania dotyczące jego dawnych powiązań ze skompromitowanym finansistą. Clinton zaprzeczał, ale to są dowody, jakiejkolwiek wiedzy o przestępstwach Epsteina i powiedział, że zerwał z nim kontakty na lata przed pojawieniem się zarzutów. Też nieprawda wszystko. Adwokat zatrzymywał go, nie mógł odpowiadać. W swoich zeznaniach twierdził również, że Donald Trump powiedział mu kiedyś, że świetnie się bawi z Epsteinem, co nasiliło polityczną kontrolę. Ustawodawcy naciskali na niego w sprawie rejestrów, lotów i spotkań. No słuchajcie, o mało co, aby wyrzucił siebie, ale adwokat go zatrzymał, bo ten Clinton chciał coś powiedzieć, ale już miał na końcu jak gdyby języka, ale adwokat zatrzymał go, wyłączył mu mikrofon. Zatrzymał go, żeby nie ujawnił sekretów. Ludzie kochani, co się dzieje? Ach, teraz jeszcze przejdę do tego pieprzonego, tej wojny całej. Iran ostrzega Netanyahu na żywo. To wszystko się dzieje, kochani państwo, teraz. Iran mówi premierowi Izraela: znamy twoją kryjówkę w obliczu narastających napięć w Zatoce Perskiej. Iran ostrzega Netanyahu na żywo. Iran mówi premierowi: znamy waszą kryjówkę w obliczu narastających napięć w Zatoce Perskiej. W obliczu narastającego konfliktu w Zatoce Perskiej regionie pojawiły się doniesienia, że Iran wydał bezpośrednie ostrzeżenie premierowi Izraela Benjaminowi Netanyahu, sugerując, że zna jego lokalizację i może go wziąć na celownik. Niezweryfikowane doniesienia o groźbach i atakach na przywódców krążą w internecie, choć niezależne potwierdzenia pozostają ograniczone w miarę eskalacji napięć. Bo z tego co ja wiem, to był atak na budynek, w którym było biuro Netanyahu, ale on został wywieziony samolotem specjalnym, takim Boeingiem, jak ma ten Trump, specjalny samolot na wypadek wojny nuklearnej. Został wywieziony. Na niego jest wydany wyrok na Trumpa i na Netanyahu. Żywy albo zabity. Ma być pojmany albo usunięty z tego świata. Cała społeczność islamska ma dokonać zatrzymania lub ataku. Na całym świecie, wszędzie, gdziekolwiek się znajdzie. Dobra, zobaczymy, co ja tu mam gdzieś. Chwileczkę, drodzy państwo. No, ja jestem na żywo, ale chwileczkę. Ile ja to już prawie godzinę mam program. Teraz zobaczmy, kochani, co się dzieje w ostatniej sekundzie teraz. Zobaczmy, co jest, jak wygląda sytuacja. Miały być ataki na Amerykę. Dzisiaj okazuje się, że te ataki terrorystyczne może i były zaplanowane, ale Iran nie jest zdolny do przeprowadzenia takich ataków. Także jedyne ataki, jakie można dokonać, to na miejscu ataki terrorystyczne, ale żeby rakiety dotarły z Iranu, to na razie to nie jest możliwe. Jedyne co, to mogą tylko tu bojówki jakieś ukryte, bojówki terrorystyczne, które są w Stanach, mogą dokonywać jakichś ataków terrorystycznych, ale z moich informacji, które ja mam tutaj bezpośrednio od kolegów policjantów, to wiem, że na razie nic się takiego nie dzieje, żeby nie panikować.
Ale zobaczymy, kochani, zobaczmy, co się dzieje. Bo tutaj Trump się upiera przy swoim i tutaj nie jest za ciekawie, dlatego że Ameryka niszczy te obiekty, rafinerie Saudi Arabii. To nie robi tego Iran, chociaż Amerykanie pchają informacje na świat, że to robi Iran. Iran tego nie robi, to Amerykanie. Amerykanie niszczą pola naftowe Arabii Saudyjskiej. Oni chcą wywołać taki, wiecie, niepokój na świecie, gdzie będzie brak paliwa. O, są skurwiele, mówię wam. Zobaczmy, co się dzieje dalej. Nie mogę wierzyć w te informacje. No tak. To jest wiadomość, że 4 godziny temu Amerykanie już nie mają rakiet. Nie mają rakiet, słuchajcie. Zabrakło rakiet Amerykanom do wojny. Zobaczycie, co się będzie działo zaraz. Chwileczkę. No oczywiście tutaj jest wiadomość o tym, że Izrael stoi za atakiem na Arabię Saudyjską i na Katar. To nie Iran, to Izrael stoi za tym. Wiadomość z ostatniej chwili, ale to już mówiłem chyba wcześniej też, bo to jeszcze się powtarzają te wiadomości, że wykryli wreszcie, że to nie Iran, a Izrael i USA stoją za atakiem na Arabię Saudyjską, na Dubaj, na Katar. Słuchajcie, no to przecież wiadomo było, że to jest pod przykrywką cały ten atak. No i tutaj jest wiadomość z ostatniej chwili właśnie o tym, co ja mówię, że zaraz wam to powiem, o co tu chodzi. Zaraz wam powiem. Nie, tu się nie potwierdzi to. W życiu nie będę tego mówił. Nie, ta rakieta hipersoniczna, która jest, kochani, w Iranie, ona, no mimo, że jest tam, może być użyta, ale na terenie tam gdzieś, ale nie dotrze do Stanów Zjednoczonych, nie ma szansy, bo to jest rakieta, na której, gdyby dotarła, to Ameryka nie ma możliwości, żeby ją zniszczyć w powietrzu. Nie, absolutnie nie ma. Nie ma takiej możliwości, nie mają takiej technologii Amerykanie jeszcze. Ale tutaj mamy następną wiadomość, to przeczytam. Zobaczę, czy to jest możliwe do przeczytania. Czy mi pozwolą, czekajcie. Bo to nie chcą, żeby mówić, ile Amerykanów zginęło, nie? Może nie będę mógł powiedzieć, chwileczkę. Chwileczkę, muszę zobaczyć, czy ja mogę tu powiedzieć, bo to jest wiadomo teraz. Straty, ile zginęło Amerykanów, są zastrzeżone, restrykcja jest. Momencik.
Chodzi o ten hotel, że tam było 160 żołnierzy. Oni spali w hotelu, gdzie właśnie tam w tym Ibril. Słuchajcie Państwo, żołnierze tam spali w tym hotelu, jak uderzyły drony. No i nie można powiedzieć o tym, ile zginęło osób w sumie. To jest na razie, nie można powiedzieć. Nie da rady. To zobaczymy inną wiadomość, bo myślałem, że będę mógł tutaj na ten temat coś powiedzieć. Niestety nie chcą ujawniać. Amerykanie się boją. Oczywiście, że tak. To jest tutaj. Amerykanie się wypukali z tych patriotów, z tych rakiet THAAD. Patriot nie mają już nic. I Trump wzywa, żeby natychmiast dostarczyć uzbrojenie, którego nie ma. Ciekawe, co zrobią. Iran war drain US, Patriot THAAD rush to Middle East. Ale skąd oni mają to wziąć? Z jakiejś innej bazy, gdzieś jakieś rakiety? Nie wiem. Cyrki z tą wojną, kochani, cyrki. Sorry, że tak chaotycznie tutaj relacjonuję. Ale czekajcie. Czekajcie, bo się dzieje. No Trump to jest naprawdę, mówię wam, monster, diabeł. Kompletny diabeł. No, że mówią, że będą duże braki, jeśli chodzi o paliwo, bo jednak zablokowana jest ta cieśnina. Boją się nawet kapitanowie statków z ropą, boją się przepłynąć przez tą cieśninę ze względu na to, że mogą zostać zaatakowani. Już nie chodzi nawet o to, że jest kontrolowana przez Iran cieśnina, ale boją się, że będą zaatakowani. Poczekajcie, bo tu się dzieje coś takiego, że muszę sprawdzić. Chodzi o Putina, chodzi o Arabię Saudyjską. Moment. No bo Rosja prawdopodobnie wejdzie do wojny za moment. O, chwileczkę, niech ja tu zobaczę, co się dzieje. No tak, słuchajcie, zaraz wam powiem, co się dzieje. Trump się przeliczył jako taki cwaniaczek z przyklejonymi włosami. Przeliczył się z tym wszystkim. Drodzy Państwo, poczekajcie. No, zaraz przeczytam, tylko moment. Moment, bo
to jest ciekawy temat. Ameryka zgubi wszystkich swoich kraje, które popierają Amerykę, to zgubi tych wszystkich, którzy byli z Ameryką sojuszników. Trump straci kluczowych arabskich sojuszników. Putin wybiera, podczas gdy Zjednoczone Emiraty Arabskie i inni partnerzy USA stoją w obliczu irańskiej furii odwetu. W obliczu irańskich pocisków i dronów spadających na państwa Zatoki Perskiej. I tutaj jest oszustwo kolejne, bo to znowu nie irańskie pociski tylko amerykańskie. Oni atakują. Rosja wkroczyła do kryzysu. Prezydent Władimir Putin rozmawiał z prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, szejkiem Mohammedem bin Zayedem, potępiając amerykańsko-izraelskie ataki na Iran jako niesprowokowaną agresję, oferując pomoc w stabilizacji regionu. Zjednoczone Emiraty Arabskie przechwyciły setki nadlatujących zagrożeń, ale nadal odnotowały straty w obszarach cywilnych. Tylko, nie wiem, co się dzieje. W każdym razie Trump traci kluczowych arabskich sojuszników, a Putin wchodzi do wojny. Ameryka do wojny wejdzie, Chwileczkę. Już użyto w ciągu 2 dni 812 dronów. Chwileczkę, bo to na żywo leci, ja muszę tu zobaczyć, co się dzieje. Nie ma wyjścia. Putin musi wejść do wojny. Nie ma takiej opcji. Chiny też, kochani, wejdą do wojny. Tylko jeszcze nie mam potwierdzenia, czy Korea Północna też wejdzie do wojny. Wiecie, ile w ciągu tego momentu od ataku, ile pochłonęło to pieniędzy? 779 miliardów w ciągu 24 godzin. Tak drogo to kosztuje. Wojsko się przeciwstawia Trumpowi, amerykańskie wojsko. Słuchajcie, będzie problem. Będzie duży problem. Wojsko amerykańskie przeciwstawia się decyzjom Trumpa. Ameryka nie ma już czym walczyć, mówią oficjalnie. Hiszpania usuwa amerykańskich żołnierzy. Nie chce ich nawet widzieć u siebie. Hiszpania usuwa amerykańskie wojska z bazy wojskowej. Nie chcą już ich. Pięknie, pięknie. Są informacje takie brutalne, to nie mogę tego powiedzieć, co się działo, ale kiedy ten samolot F-15 spadał zestrzelony przez Arabię Saudyjską, pilot się katapultował, to jak spadł na ziemię, to go tutaj, pobili go tutaj
ale nie chcę już tu mówić, co się działo dalej. Bardzo źle. Chwileczkę. Teraz już normalnie są niektóre materiały, już się pokazują, że są cenzurowane. Nie było czegoś takiego, żeby się pokazywała cenzura na ekranie. Tego nie było. Lotniska zamknięte, wstrzymane loty są tam w tej okolicy wojny. Przepraszam, jest dużo informacji, że Trump popełnił pomyłkę, albo że to była pomyłka, albo to był nacisk na niego ze strony Bibi. Dlatego, że to jest niemożliwe, żeby do takiej wojny doszło, bo nie było powodu, żeby to wywołać wojnę taką. Nie było powodu. Teraz dochodzą. Dochodzą do wniosku, że to było niepotrzebne, co Trump zrobił, no. Momencik. Jeszcze sekundę. Jest strasznie dużo wiadomości jest. Rosja i Chiny gotowe wejścia do wojny. To się pokazało teraz. Przeczytam, co tam jest konkretnie na ten temat. W ciągu najbliższego czasu, że najbliżej, jak to możliwe, Rosja i Chiny wejdą do wojny, ale żebym ja mógł o tym więcej mówić, to muszę być, trzymaj się na antenie i będziesz mógł potwierdzić. Na żywo jest to w tej chwili. Cała ta informacja, więc czekajcie. Trwają wielkie rozmowy. Problem jest taki dla Chin, że Chiny potrzebują ropę z Iranu, obojętnie co Ameryka sobie myśli. OPEC zwiększy wydobycie ropy, żeby te ceny nie poszły do góry. OPEC chce zwiększyć wydobycie natychmiast. Boją się, żeby ta ropa nie poszła do góry. Ameryka jest po prostu w szoku, że Rosja i Chiny wchodzą do wojny. Amerykanie, ten cały, wiecie, pomarańczowy w szoku jest. Nie spodziewał się tego. I to jest taki moment, że Ameryka nie ma broni, nie ma rakiet,
I tutaj nie wiem, jakby ta Rosja i Chiny teraz weszły do wojny, to jak Ameryka sobie poradzi? Nie poradzi sobie. Co będzie się działo? Rozmawiają Rosjanie i Chińczycy, rozmawiają w tej chwili telefonicznie, narada jest wielka. Zaraz. A Chiny i Rosja między sobą rozmawiają w tej chwili, to jest na żywo. I będziemy wiedzieć niedługo, czy wchodzą już w tej chwili do wojny, bo jest to w tej chwili wszystko negocjowane, ale wiadomo, że tak to nie będzie chyba zostawione. Ameryka traci, a ma wielkie straty Ameryka. Wiecie, nie chcą powiedzieć, wiecie, Amerykanie nie chcą, za Boga nie chcą powiedzieć, ale mogę wam powiedzieć. Ja mogę powiedzieć? Ja myślę, że jak powiem, to co mi zrobią? Ja powiem prawdę. Ale tu są naprawdę informacje. Informacja jest taka, że zginęło do tej pory 650 Amerykanów. A to jest informacja, wiecie, z Indii, z telewizji indyjskiej. Ale jest druga, gorsza informacja. Ta jest dużo gorsza. To jest 2 godziny temu ta informacja. No nie wiem, wezmę, spróbuję, może wam powiem, ale ta informacja jest szokująca. Czekajcie, straszna informacja. Musicie poczekać, to wam powiem. Ale muszę się zastanowić, moment. Zaraz wam powiem. Wiadomość jest szokująca. Mózg staje, poczekajcie. Czy to jest w ogóle możliwe takie coś, kochani? No powiem wam, bo już mam. To dzisiaj jest wtorek, tak? To słuchajcie, Iran rozpoczął we wtorek rano kolejny ostrzał rakietowy na dużą skalę w kierunku Izraela. W trakcie eskalacji konfliktu między USA, Izraelem i Iranem, co spowodowało włączenie się syren alarmowych w centralnych obszarach, w tym w Tel Awiwie i pobliskich przedmieściach. Miasto Petach Tikwa, liczące ponad 240 000 mieszkańców, odniosło znaczne szkody po tym, jak pocisk przenoszący głowicę odłamkową lub kasetową zdetonował w pobliżu osiedli mieszkalnych. Władze Izraela poinformowały, że większość zniszczeń spowodowana została odłamkami i odłamkami też przechwyconych pocisków, a nie bezpośrednim uderzeniem. Zespoły ratunkowe z Megan David Adom, dowództwo frontu wewnętrznego, zareagowały szybko, oceniając szkody w domach, budynkach mieszkalnych, pojazdach i innej infrastrukturze cywilnej. Wiecie Państwo, tu też nie można powiedzieć Petah-Tikva. Nie można podać, ile było ofiar śmiertelnych w wyniku tego ataku. W każdym bądź razie powiem tak, że ja powiem inaczej.
mogę tylko to powiedzieć, że w wyniku tego ataku ogólnokrajowe ataki Iranu z 3 marca doprowadziły do hospitalizacji 289 osób. Ostrzał został opisany jako odwet za nasilenie wspólnych amerykańsko-izraelskich ataków powietrznych na irańskie cele wojskowe. Doniesienia o ofiarach śmiertelnych tych ataków po stronie Iranu, wiecie Państwo, ale tam po stronie Izraela nie można powiedzieć. Po stronie Iranu wzrosły do 787 osób, ale ile zginęło? Nie wiadomo. Siły obronne Izraela poinformowały o przechwyceniu kilku pocisków, niektóre rzekomo nad Jordanią i zachodnim brzegiem. Szybko eskalujący konflikt podsyca rosnące zaniepokojenie międzynarodowe i odnawia zobowiązania Stanów Zjednoczonych do przeciwdziałania irańskiemu potencjałowi rakietowemu. Ale co Ameryka ma zrobić, jak nie ma amunicji? Ale patrzcie, jakie wiadomości. Po stronie Iranu zabito 787 osób. Po stronie Izraela w szpitalu znalazło się 289 osób, ale więcej nie można powiedzieć. Ale tylko można powiedzieć, że w mieście jest ponad 240 000. Myślałem, że powiem, ale nie powiem, bo nie wiem. Ale wiadomość jest taka, ja powiem jak. Wiadomość jest taka, że Iran próbuje zabić 240 000 mieszkańców Izraela. Że próbuje kasetowymi bombami. Wysyła śmiercionośne rakiety. To tyle mogę powiedzieć, że próbuje. To miasto Pet Tikva, tam w tym mieście mieszka 240 000 mieszkańców i Iran próbuje zabić 240 000 Izraelitów. To mogę powiedzieć, ale ile, co i jak, to na razie masakra jest, powiem masakra, ale na ten temat więcej nie można powiedzieć. Momencik. No jest wiadomość, chodzi tutaj, że powiem to, co mogę. Powiem Państwu, że Trump błaga Niemcy o pomoc. Trump błaga Merca, żeby udzielił pomocy, żeby wszedł do wojny, pomógł Ameryce. Niesamowite. Wojsko polskie jest gotowe. Słuchajcie, czy wam mówią tam coś na ten temat? Ale jeszcze nie wydano żadnej decyzji, żeby polskie wojsko wkroczyło. Ale wydaje mi się, że jak Niemcy, jak Merz, czy jakoś tam Merz, czy jak on się zgodzi, czekajcie. O, słuchajcie, jest znowu wiadomość pilna. Ale to ja boję się mówić, słuchajcie, to kolejny coś strasznego, co się dzieje.
Wiadomości są przerażające, tylko boję się je przeczytać, bo są naprawdę szokujące. No tutaj irańska armia potwierdza, że kolejnych 500 amerykańskich żołnierzy nie żyje w eksplozji potężnej Iranu. No nie wiem, ja się boję takie rzeczy mówić. Wiadomość z ostatniej chwili tutaj w ogóle nie na temat wojny. Clinton ujawnia szokujące detale dotyczące aktywności seksualnej tam na Epsteina wyspie. Takie naprawdę szokujące detale ujawnia w tej chwili, bo jest przesłuchiwany na żywo. Ale zostawię ten temat, bo dotyczy to też Trumpa oczywiście. To szkoda gadać. Okej, jest decyzja. Rosja, Chiny połączone. W wojnie. Momencik. Zgodzili się wszyscy. Co się dzieje, wiecie Państwo? Jest narada UNESCO meeting, światowy meeting. Na tym meetingu dochodzi do tego emergency meeting. Czekajcie. To jest United States and Israeli Emergency United Security Council. To jest w tej sekundzie. To było już dzisiaj. Była debata. Rosja i Chiny idą na pomoc Iranowi. Emergency taki. Pomoc natychmiast. No już jest zabitych, wiecie, masę dzieci. W szkole ten atak na szkołę był, tam było 140 chyba dzieci zamordowanych. No jest... Wiadomości są naprawdę szokujące. W każdym razie, przepraszam, Rosja i Chiny wchodzą do wojny. Potwierdzona teraz wiadomość kolejna. 650 Amerykanów zabitych już jest. Potwierdzona wiadomość jest teraz, w tej sekundzie. Bo jeszcze jest więcej zabitych, ale nie wszystkie są potwierdzone, a ta wiadomość jest potwierdzona. Ale nie usłyszycie tego w tam jakichś mediach głównych pewnie. Chwileczkę. Hezbollah wchodzi do wojny. Będzie bronić Iranu. Wchodzą wszyscy do wojny. Także to będzie się działo. Nie wygląda to za wesoło. Uważają, że decyzja Trumpa była katastrofalna, że to była katastrofa, co Trump zrobił. Katastrofa. Podają to oficjalnie. Trump jest jak głupi, patrzy. Katastrofa jego, że to doprowadzi do tego. No, Izrael jest strasznie mocno dotknięty atakami ze wszystkich stron. Rakiety lecą na Izrael bardzo mocno.
Ale Trump dalej tutaj paluszkiem pokazuje, jaki to on jest potężny. A tu gówno prawda. Nie będzie potężny ten Trump, nie będzie. Jest posiedzenie Senatu, chcą odebrać władzę Trumpowi natychmiast. Tą wojnę zatrzymać. Jest po prostu, jak nie zatrzymają, to będzie trzecia wojna światowa. Taka wielka, na wielką skalę. Ale Senat na żywo zbiera się w tej sekundzie. Słuchajcie. Chuck Schumer przemawia. Teraz zobaczę, momencik. Ja to może przeczytam, bo sam nie wiem, o co chodzi. Momencik. Bo to leci na żywo. Czy to się uda im zrobić? Powinno, nie? Senatorowie wybuchają oburzeniem na sali obrad Senatu z powodu jednostronnych ataków militarnych prezydenta na Iran, ostrzegając, że Kongres, a nie Biały Dom, posiada konstytucyjne uprawnienia do wypowiedzenia wojny. Lider demokratów w Senacie Chuck Schumer wraz z senatorami Tomem Udallem, Robem Mendezem, Chrisem Murphym popierają rezolucję w sprawie uprawnień wojennych, aby wymusić głosowanie i przywrócić Kongresowi władzę nad działaniami militarnymi USA. Ustawodawcy argumentują, że administracja nie przedstawiła żadnej jasnej strategii, nie określiła celu ani planu wyjścia, co budzi obawy przed przedłużającym się śmiertelnym konfliktem na Bliskim Wschodzie. Debata koncentruje się teraz na nadużyciach władzy wykonawczej przez Trumpa, ograniczeniach konstytucyjnych oraz na tym, czy Ameryka jest wciągana w kolejną otwartą wojnę bez zgody Kongresu. To debata trwa, że jak nie zatrzymają, muszą zatrzymać. Muszą. Nawet nie chcę mówić, co będzie, jak nie zatrzymają. Muszą zatrzymać tego szaleńca. Muszą. Muszą go zatrzymać. Ludzie muszą. Trump decyzję wydaje na polecenie Netanyahu, więc tutaj ja wiem, jak to się odbyło i wiem, jak to w ogóle, jak ta decyzja została podjęta po prostu groźbami. Netanyahu mu zagroził albo wojna, albo w łeb. Się nie będą pieprzyć z nim, albo posłuszny, albo goodbye. To musiało tak być, bo nic innego. Tutaj po prostu miał na, jak to się mówi, nóż na gardle, jak tak bym powiedział. Czekajcie moment. Wychodzą takie brudy, jeśli chodzi o aferę Epsteina teraz, że to po prostu dlatego też jest ta wojna, wiecie państwo, bo wychodzą takie brudy, że się po prostu nawet boję mówić. Wszystko jest na żywo teraz, tam się toczą te rozprawy, Matko Boska. Straszny syf w tej Ameryce, syf i koniec. No wyszło, że Jeffrey Epstein to nie zabił się sam. Wyszło to, że to on się nie zabił. Nie wiadomo, czy jest w Izraelu, czy został przewieziony, uprowadzony. Nie wiadomo, co się dzieje. Minutę temu, poczekajcie, bo tu są wiadomości.
niesamowite. Napięcie jest niesamowite, bo jak Organizacja Narodów Zjednoczonych teraz. Momencik. No oni tylko humali, że tylko ludzie giną niepotrzebnie, to tak, oni tam w ten sposób to mówią. No oni tak, to jest na żywo, no wiecie, musiałbym to słuchać całość. Świat się musi zjednoczyć przeciwko temu dyktatorowi, wiecie państwo, to o czym rozmawiają? Że cały świat się powinien zjednoczyć i zatrzymać tego szakala, tego antychrysta. No, ciekawy jestem. To musi się coś wydarzyć, jak tak jest źle. No jest straszna wojna. Sorry, że tak trzymam państwa na antenie, ale jak chcecie, to zostańcie ze mną jeszcze. Oh my God. Czekajcie państwo moment, co się tu dzieje. Wiecie, co się dzieje? To chyba ten Merz jest jest u Trumpa w Białym Domu teraz, Friedrich Merz. I Trump rozmawia z nim tu 3 marzec 2026. Trump rozmawia, błaga go o pomoc. Ameryka zrywa całkowicie kontrakty gospodarcze z Hiszpanią. Całkowicie. A Trump to jest naprawdę straszny terrorysta. Nawet nie chcę jego słuchać, co on pieprzy, bo to aż nerwy mnie biorą. I ten jego głos mnie doprowadza do pasji, do po prostu szału. I te złoto naokoło niego, te złocenia, takie jak u Putina, on po prostu się kocha w złocie, w mediach i w pieniądzach. Cała grupa MAGA odwraca się od Trumpa. Rzucają go jak gdyby, porzucają go. Trump w panice jest w tej chwili. Nie ma już poparcia swojej tej grupy MAGA. On już nie będzie mógł więcej w życiu nic zrobić w Ameryce. MAGA zostawia go w tej chwili. Najnowsza wiadomość. Ta Make America Great Again, już ta cała grupa, która za nim szła, kompletnie zostawiają go. Nie chcą nic. Ale tu jest wiadomość, znowu kolejna. Oh my God, co się dzieje, kochani? Bo tak, bo no to właśnie, bo słuchajcie, Matko Boska. Bo Ameryka jest w NATO i Ameryka chce zmusić NATO do udziału w wojnie przeciwko Iranowi. NATO ma wejść do wojny. Wszystkie kraje, które są w NATO, mają wejść do wojny, bo jak wchodzi Rosja i Chiny i Korea Północna, to po prostu NATO deklaruje wojnę z Iranem, kochani. NATO. Ale skąd to wiem? Z Afryki.
Wiadomość jest z Afryki. Chwileczkę, no niesamowite wiadomości są. Lawrow mówi, że Ameryka to serialny morderca, serial killer, seryjny morderca. O tak mówi na Amerykę Lawrow przed sekundą przemówieniu. No oczywiście, że tak. Ameryka to jest. Pamiętacie Indian? Co zrobiono? A co zrobiono z Kennedym? Co zrobiono z wieżami World Trade Center? Ile ludzi zginęło, ale nie takich ludzi, bo tam część to nie poszła, nie? I tu też jest nieprawda, że Iran uderzył w te zasoby gazu i ropy. To nieprawda jest. Iranowi na tym nie zależy, tylko na bazy amerykańskie. No, się zaczyna. Trump chciał rozmawiać z Iranem. Słuchajcie, Iran odmówił wstrzymania walk i rozmowy z Trumpem. Absolutnie nie chce. Nie chce rozmowy i nie zatrzyma wojny Iran. Bo Trump prosił teraz, żeby zrobić ceasefire, wstrzymać wojnę i przystąpić do rozmów. Iran odpowiedział no. I Trump teraz jest w kłopocie następnym. Chwileczkę, drodzy Państwo, bo tu się sypie wiadomość za wiadomością. Tutaj jest wiadomość z CNN-u, taka dosyć taka dziwna. Czekajcie. Muszę już to zobaczyć, bo to pokazują. Albo zapadła, czekajcie. Momencik, bo tutaj jest, sąd wyda decyzję. Matko Boska, co się dzieje? Czekajcie. O, dobra, przeczytam to. Mogę to przeczytać, dobra. Ale tego jest dużo. O, czekajcie. To będzie z CNN wiadomość, więc posłuchajcie. Trump ma załamanie psychiczne. Czekajcie, bo to naprawdę jest, co się dzieje. W sądzie jego obrona upada na żywo. Oszałamiający moment w federalnej sali sądowej, gdy prezydent Donald Trump obserwował na żywo, jak jedna z jego głównych linii obrony rozpada się. On oglądał tylko to w telewizji. Podczas rozprawy związanej ze sprawą tajnych dokumentów wyniesionych przez byłego prokuratora
tajnych dokumentów wniesionych, bo te dokumenty Trump wyniósł i miał w Mar-a-Lago, ale teraz te dokumenty zostały wyniesione na salę rozpraw przez byłego prokuratora specjalnego Jacka Smitha. Sędziowie ostro zakwestionowali twierdzenia Trumpa o szerokim immunitecie prezydenckim i władzy wykonawczej nad poufnymi materiałami odzyskanymi w Mar-a-Lago. To, co miało być proceduralnym zwycięstwem, szybko przerodziło się w napięcie, gdy sąd zasygnalizował, że oddalenie zarzutów z przyczyn technicznych nie jest równoznaczne z uniewinnieniem i w ten sposób nie przyczynia się do zatarcia dowodów. Co gorsza, analitycy prawni zauważyli, że chociaż sędzia mianowany przez Trumpa zablokował upublicznienie raportu końcowego Smitha, sądy apelacyjne w innych miejscach systematycznie zwyciężają argumenty o immunitecie, na które powołuje się Trump. Oznacza to, że dowody szczegółowo opisujące sposób przechowywania i rzekomego ukrywania tajnych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa narodowego nadal istnieje i mogą powrócić w Kongresie w przyszłych postępowaniach sądowych lub w apelacjach. Zamiast czystego zwycięstwa Trump stanął w obliczu trudniejszej rzeczywistości. Jego strategia opóźnia i odwraca uwagi, może okazać się nieskuteczna. Co wydarzyło się podczas dramatycznej wymiany zdań w sądzie? Dlaczego obrona Trumpa w oparciu o immunitet słabnie? Prawdziwy wpływ zablokowania raportu Jacka Smitha. Jakie zagrożenie prawne wciąż wiszą na horyzoncie? No wiele jest takich informacji, że Trump będzie skazany. No się załamuje psychicznie, słyszycie Państwo? No to jest do przewidzenia było to CNN. Zobaczymy. No będzie tutaj, z tego co w tej sekundzie się dzieje, to Putin przejmuje kompletne dowodzenie nad wojną Iranu z Ameryką i z Izraelem. Przejmie kontrolę. Ale to zobaczymy. Chwileczkę, bo non-stop nowe informacje. No i tutaj jeszcze ciągle jest wiadomość, że Clinton oskarża jednak Trumpa. Tutaj Trump będzie miał duże kłopoty, jeśli chodzi o aferę Epsteina. Clinton jednak ujawnia różne takie brudy. Niesamowite wiadomości, ja pierdzielę. Następny samolot zestrzelony, amerykański.
Następny samolot poszedł. No i kongres dalej twierdzi, że nielegalna wojna między Ameryką a Iranem. Trump wywołał nielegalną wojnę i zobaczymy, co dalej z tym będzie. Bo to jest na żywo, teraz muszą zrobić coś z tym. A w międzyczasie tutaj NATO do wojny się pcha, a Rosja i Chiny wchodzą w wojnę na 100%. Spotkanie, Organizacja Narodów Zjednoczonych, taką mają spotkanie emergency. Co się dzieje dalej? Na Jerozolimę jest w tej chwili potężny atak dronami, potężny i rakietami. Jak gdyby Iran mówi, że chce zrównać z ziemią. No, nie chce się tam już wypowiadać. Straszne, po prostu wrota do piekła otwarte. Także tutaj powiem Państwu, że no dzieje się naprawdę. O matko, co się dzieje na tym świecie? A ten głupi, ten słuchajcie, Pete Hegseth, ten co ja go tak nie lubię, bo taki jest dupek wylizany, cwaniaczek, to mówi, że on po prostu, że skończą Iran. Że Pentagon taką moc ma, że skończy Iran. No ciekawe. Wiecie Państwo, co się dzieje? Ja pierdzielę. To są skurwiele ci wszyscy tutaj w rządzie. Do jakiego wniosku doszedł Trump? Trump mówi tak, jestem otwarty na negocjacje. Trump McBig, jest otwarty teraz, w tej chwili. Jestem otwarty na negocjacje. Dyplomatyczne negocjacje z Iranem. O Boże, to na żywo, wszystko jest na żywo, kochani, live. Ja to tu mam przed sobą, tego pomarańczowego mam tutaj na zdjęciach. A czy gada to pieprzy te głupoty z Białego Domu? On jest otwarty na negocjacje. O Jezus Maria. Nawet jak Iran nie chce, to on jest gotowy negocjować, że zatrzymać operację, nawet jest gotowy wstrzymać w ogóle US and Israeli strike. On to może zatrzymać, nawet atak Izraela i Ameryki. Chce tylko rozmawiać z Iranem, ale Iran mówi nie. Ale zobaczcie, to na żywo, no po prostu wojnę oglądamy na żywo. Trump się łamie, ja wiem, że się łamie, po prostu narobił bagno straszne. Coraz więcej Amerykanów ginie, już tutaj ukrywają, ale ja już mówię do Państwa, że zginęło multum Amerykanów już.
Nagle Trump się obudził. Się śmieją, że już nie jest pomarańczowy, jest czerwony, że ma czerwoną twarz, indyjską Trump. Tutaj jest makabra. Wojna z Iranem wyczyściła Amerykę z rakiet Patriot i ten THAAD. Nie ma już ani Patriot, ani THAAD. Po prostu tych rakiet Ameryka już nie ma. Wojna króciutko, 3 dni, czy tam ile 3 dni trwała, nie ma Ameryka rakiet. I nie jest w stanie wyprodukować tak szybko. Dlatego Trump chce już dogadać się. Momencik, ale numery. O Jezus kochany, co ja mam za wiadomości dzisiaj? A Iran się nie poddaje. Krzyczą tutaj bye bye Trump, już do niego krzyczą 70 senatorów. W tej sekundzie to się wszystko, mówię wam, dzieje na żywo. 70 senatorów krzyczy zatrzymać wojnę. Do widzenia Trump. W Senacie chcą to zatrzymać. Wiedzą, co się wydarzy. Wiedzą, że będzie tragedia dla Ameryki. Będzie tragedia. Stop Trump, już przeszło prawo. Czekajcie, zobaczę, co się dzieje. Tego szaleńca nie jest łatwo zatrzymać. Zaraz wam powiem. O, mam tutaj trochę tekstu to. To jest w tej sekundzie, to przeczytam to, co się dzieje, bo sam nawet nie wiem dokładnie wszystkiego. Ale od czego jest tu system? Pilne. 70 senatorów blokuje ataki Trumpa na Iran. Wybucha konflikt o uprawnienia wojenne. Dwupartyjna większość kwalifikowana w Senacie uchwaliła przepisy mające na celu ograniczenie nieautoryzowanych działań militarnych przeciwko Iranowi, co prowadzi do bezpośredniego konfliktu konstytucyjnego o uprawnienia wojenne. Sedno sprawy nie jest kwestią partyjną, jest strukturalna. Konstytucja przyznaje kongresowi, a nie prezydentowi, prawo do wypowiadania wojny. Krytycy twierdzą, że niedawne ataki nie uzyskały upoważnienia kongresu. Zwolennicy twierdzą, że prezydent ma naturalne prawo do działania w obronie interesów USA. Natomiast teraz 70 senatorów sygnalizuje coś rzadkiego w dzisiejszym Waszyngtonie. Ponadpartyjny opór wobec jednostronnej eskalacji. Słuchajcie. Analizujemy wydarzenia, które dostarczają oparte na dowodach relacje, oparte na standardach sądów federalnych, orzecznictwie dotyczącym praw obywatelskich, zweryfikowanych rejestrach publicznych. No, czy dojdzie do tego, żeby zatrzymać dziada? Bo to teraz decyzja zapadnie. Bo zwolennicy Trumpa mówią, że tak, on ma prawo walczyć i robić co chce.
A wiecie, kto to zwolennicy tam jest w kongresie? Kto to jest? Wiecie, kto to jest? Wiecie państwo, czy nie wiecie? Jak nie wiecie, to mogę wam podszepnąć. Zwolennicy to są ludzie tam z tego Bliskiego Wschodu. No niestety. Zobaczymy. Nie wiem, drodzy państwo, trzymać ten program na żywo dalej, jak chcecie. Chcecie, żeby trzymać? Czy trzymać to, czy już kończymy to? Dzieje się na żywo. Trzymamy to? No tak, oczywiście. Tak, czapeczki. Czapeczki. Trzymamy program dalej. Chcecie oglądać dalej, drodzy państwo? Trzymać? Dobra. Trzymamy. Będzie wszyscy napiszą trzymać, to trzymamy dalej. Bo leci tutaj normalnie, słuchajcie, sytuacja z minuty na minutę. Dobra, przechodzę tutaj od tego oglądania was, przechodzę na żywo, oglądam, co się dzieje, momencik. Breaking news, ok. Przemawia Jack Smith, teraz słuchajcie, ten prokurator specjalny w sprawie Trumpa na żywo. Że cały czas mówi, że jest złamana konstytucja przez Trumpa, że Trump złamał konstytucję, że nie może wypowiedzieć wojny i w ogóle skierować wojska amerykańskie na wojnę że on jest tyranem, twierdzi, że Trump to tyran. Nie może tego zrobić. No ale co? No co dalej będzie? Że będą, słuchajcie, ataki większe, że spodziewają się większych ataków. Musi to się zatrzymać natychmiast. Trump się nawet nie pytał się kongresu w ogóle, czy może wojnę wywołać. W ogóle nie, wszystko jest nieautoryzowane. Mimo że wojsko się przeciwstawiało, żołnierze, admiralicja, generałowie krzyczeli, że to zdrajca, że Trump jest zdrajcą, żeby go zatrzymać i nie da się go zatrzymać, bo powiem państwu dlaczego. Bo 160 gości jest spokrewnionych. A czy w ogóle jest niespokrewnionych? I dlatego jeszcze do tego Bibi. I dlatego tak ciężko tym przeforsować to. Amerykanie mają kłopot duży. Mają duży kłopot. Niestety, zobaczymy, co się stanie, bo przecież to się dzieje w Waszyngtonie, na żywo jest teraz, jest przerwane wiadomości, wszystko idzie na antenie i słuchajcie, czekajcie. No tak, no oczywiście, że tak, że konstytucja daje prawo kongresowi, a nie prezydentowi. No to wszystko wiemy już, ale co z tego? Jak jest ponad prawem, jest Bibi i jego 160 przydupasów, którzy są, wiecie, w kongresie i to tak wygląda. No dobra, tu przemawiam, zobaczmy dalej, co się dzieje, bo tu na razie jest przemówienie, jest.
Wiecie, o co chodzi? Jeszcze do jakiego wniosku dochodzą? Ile jest muzułmanów na świecie? To jest atak cały na społeczność muzułmańską. Musiałbym tu sprawdzić, ile jest w sumie muzułmanów na świecie. Ale to jest jak gdyby zamach na kraje muzułmańskie w ten sposób. Wojsko przeciwstawia się w tej chwili Trumpowi, słuchajcie. Krzyczą, żeby mu odebrać wszelkie prawa Trumpowi. Wojsko stanęło przeciwko Trumpowi w tej sekundzie. Publicznie. Chwileczkę. Tak jest. No zobaczymy, czy to się uda zrobić, bo no jest po prostu krzyki, piski, całe są, wiecie. A Iran mówi, że w dupie ma jego nawołania do rozmowy i Iran się nie podda w tej chwili. Absolutnie mowy nie ma. Odpowiedział w Organizacji Narodów Zjednoczonych Iran teraz, że nie podda się. Teraz chce walczyć. Nie chce nic już z Ameryką mieć nic do czynienia. Będzie walczył. Niech wojna trwa, ile ma trwać. I jak Ameryka chciała wojny, to będzie miała. A wojsko widzi, co się dzieje i tutaj, kochani, wojsko przerywa milczenie. Przerywają wszystkie, jak to się mówi, czekajcie, wszystkie oddziały amerykańskie wypowiadają posłuszeństwo nawet. Nawet może dojść do tego, że wojsko się wycofa bez zgody jego. Wycofa się z wojny. A ten skacze, ten pomarańczowy do tych żołnierzy, podskakuje do nich. No nie wiem, mogę to przeczytać trochę. No, słuchajcie Państwo, jest naprawdę, sytuacja jest 5 minut temu. Wojsko odmówiło poparcia Trumpowi publicznie, kochani. Ale czy to media powiedzą o tym? Na pewno nie jeszcze. Dopóki się coś nie wydarzy. Ja mówię wam, że ja już to mówię, bo ja to wiem, ale jeszcze media będą trzymać to w ukryciu. Jakieś wyszły teraz jeszcze w tej sekundzie, słuchajcie, Kanada, ten Mark Carney nagrał, jak Trump groził mu strasznie,
Trump groził karnemu w Kanadzie. Prywatna, słuchajcie, rozmowa między nim a Trumpem została nagrana i upubliczniona. W tej chwili jest upubliczniona już. I Trump groził mu nawet, słuchajcie, inwazją na Kanadę. Coś niesamowitego, co wychodzi. Co to wychodzą za rzeczy, które się w pale nie mieszczą? Groził Trump, słuchaj, Kanadzie, że zniszczy Kanadę, zajmie Kanadę. Nakładał jakieś straszne pieniądze, kary na Kanadę, że w prywatnej rozmowie, nieoficjalnie. Ale ten Carney, mądry facet, wszystko nagrał. Mają nagrania. Że go skończy kompletnie, Trump powiedział, że go kompletnie skończy, tego Carneya i Kanadę. Gówno zrobi, teraz może mu skoczyć. Dobra, ale jaja wychodzą. Drodzy Państwo, co za wiadomości ja mam tu. No jakbym powiedział, no jak to można powiedzieć? Powiem Państwu, co się dzieje, ale to jest szok. Czekajcie, bo w Senacie jest teraz ta debata nad Trumpem. Moment. Co oni zdecydują? Zaraz będziemy wiedzieć, bo na żywo jest debata, muszę to odczekać. Ale powiem Wam tutaj, to jest wiadomość na żywo. Rosja wypowiada wojnę Ameryce. Czy Wy słyszycie, co ja mówię? Co się tam dzieje? Słuchajcie, w Białym Domu. Czekajcie, Matko Boska. Coś się dzieje. Trump po prostu walczy jak lew. Ja mówię, on jak będzie szedł po trupach do władzy, po trupach. Obojętnie ile osób ma zginąć, on będzie po trupach. Muszą jego pewnie na siłę wypieprzyć. Nie chce słuchać Trump w ogóle nic, co tam do niego mówią. Odmawia, ucieka. No, wojna się załamuje kompletnie. Mówią, że upada. Ta wojna upadnie, że nie ma Ameryka, nie ma czym walczyć. Oj Boże, czekajcie, bo tu jest wiadomość znowu nowa, kolejna wiadomość. Sobie tutaj myśleli, że będzie zmiana reżimu, że ten Trump sobie myślał, że to tak łatwo pójdzie. Teraz Putin mówi, że reżim zmienić, to trzeba reżim zmienić, ale w Ameryce. W Ameryce trzeba zmienić ten reżim, mówi, a nie tam w Iranie. Amerykański, no tak, ma rację, ja jestem za tym, ma rację. W Ameryce trzeba zmienić ten reżim tutaj.
Ameryka jest wściekła na tą wojskową interwencję, którą dokonał Trump. Czekajcie. Że to jest moment od wybuchu III wojny światowej. Mamy moment, który może doprowadzić do wojny albo go nie doprowadzić. Rosja uważa, że do konfliktu chce doprowadzić Ameryka wspólnie z Izraelem, czyli do III wojny światowej, i jeżeli to kraje zachodnie tego nie zatrzymają, no to będzie ta wojna. Ale to oni wszyscy mówią, że to Izrael i Ameryka chcą doprowadzić do III wojny światowej. Świat chcą doprowadzić, wciągnąć cały świat. Zniszczyć pola naftowe, pozbawić ludzi paliwa, gazu, wszystkiego. Możliwości transportu, żywności, bo nie będzie paliwa. Samochody ciężarowe, troki nie będą mogły dostarczać towarów. Taki chyba był plan. No oczywiście też mówi o tym dzisiaj, w tej chwili pan Dmitrij Miedwiediew też mówi publicznie. To w tej chwili wszystko jest momencik. Putin ostrzega Amerykę, ostatnie ostrzeżenie Ameryki przed III wojną światową. Kompletnie, jeżeli Ameryka jeszcze w ogóle jest Ameryka, bo to już w ogóle nie Ameryka, tutaj jest tylko facet, który to, wiecie, wywołuje tą wojnę, bo Ameryka nie chce wojny. Według informacji to złamał wszelkie prawa i on wywołuje tą wojnę, ten szaleniec. Ten szaleniec, kochani, tylko on jest tutaj całą tą gnidą, wszą zarazą, która tutaj chce wojny. Nikt inny. Miedwiediew powiedział, że Ameryka sobie nie zdaje z konsekwencji, jakie będą, jak wybuchnie III wojna światowa, że sobie w ogóle nie zdają z tego, co będzie się działo, jakie to będą konsekwencje, ile ludzi zginie na świecie. O, niesamowite wiadomości są dzisiaj. Bo znowu drony jakieś próbują tą elektrownię, tą rafinerię atakować jeszcze. No trzeba tego szaleńca usunąć. To jest po prostu jedyny ratunek dla świata. I tutaj obojętnie, czy będzie wojna, czy nie będzie, to ropa ma być, cena ma być podniesiona w górę, ale kraje OPEC nie chcą tej ceny podnieść. Aramco będzie musiało podnieść cenę, bo tam trzeba będzie naprawić te uszkodzenia, ponieść jakieś koszty, ale OPEC nie chce tej ceny paliwa podnieść. Ale walki straszne. No, zobaczymy dalej, co jeszcze jest takiego ciekawego.
Wychodzą różne sekrety Trumpa, słuchajcie, które ukrywała Pam Bondi. No wychodzą takie różne rzeczy. No jakie sekrety? Wiadomo, że to jest, wiecie, człowiek nie do życia. No jest walka o władzę, kochani. Walka o władzę i to potężna. Ewidencje, które mają w tej chwili w sądach, to mówią, że Trumpa więzienie nie ominie. Trump jest skazany na więzienie. Dzisiaj, według tego, co mają. Ale czy tak będzie? Zależy. Tu mówią, że Rosja i Chiny zatrzymają wojnę. Nie ma szansy. Ameryka na wojnę. Muszę włączyć telefon, bo mam wyłączony. Muszę to włączyć, kochani. Bo tu tak długo jestem. Wiadomości dostałem, że to wiadomość, to już mówiłem, że Trump się spotkał z Mercem i w tej chwili właśnie próbuje wepchnąć NATO do wojny. To w tej chwili ta wiadomość przyszła? Nie, ona już przyszła wcześniej. Aha, ona przyszła wcześniej, bo już to podałem tutaj Państwu, ale oni też tu do mnie przysłali, miałem wyłączony telefon. Tak, ta wiadomość była. Aha, na żywo dostałem całą tą... Na żywo dostałem, jak Trump rozmawia z Merz, jak on tam się nazywa. Do you have cavities or holes in your teeth, bad breath or yellow teeth? Don't pull your teeth out. Aż kurde, co mi się tu włączyło? Jakieś reklamy pieprzone się włączyły. Dobra, dostawię to. Zobaczmy, co się dzieje na żywo. Zobaczmy, co jest. Tak, jest po prostu decyzja. Wygląda na to, że jest decyzja, że największe mocarstwa, czyli Rosja i Chiny, chcą zatrzymać tą wojnę, nie dopuścić do trzeciej wojny. Tutaj jest teraz dyskusja w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ale czy to dojdzie? No tak, jest wiadomość, że Rosja i Chiny połączyły siły, przygotowują do ewentualnej obrony Iranu przed uciskiem Ameryki i Izraela.
przed wojną. To już jest 100%, że oni już gotowi są wesprzeć Iran. To nie ma o czym mówić. Teraz tylko decyzja, co będzie. W kongresie napięta sytuacja. Chcą Trumpa zabrać mu prawo wykonywania, wiecie, zatrzymać tą wojnę, wycofnąć wojsko. To jest wściekły gangster ten Trump, jak tu patrzę na niego. To jest po prostu coś strasznego. A w międzyczasie, drodzy Państwo, w międzyczasie 70 dronów atakuje bazy wojskowe w okolicy tam Iraku, Erbil. Cały czas trwa wielka wojna. To nie jest, że tutaj rozmawiamy. Wojna trwa na całego. Walki niesamowite trwają. Także tutaj nic się nie zatrzymało. Jedyne co to tutaj to, że Trump chce tego Merca namówić do wojny. Ciekawe, ciekawe, jaką armię mają Niemcy. No tak, Trump prosi Metza, żeby wszedł do wojny irańskiej, tej między Ameryką a Iranem. A będzie się działo, bo Izrael w strachu. Izrael też zmienia strategię. Widzi takie zniszczenia potężne w Izraelu są, że jeszcze takich nie widziałem. Zniszczenia są straszne w Jerozolimie, Hajfie, straszne. O, przerwa w Senacie jest przerwa do 2:15. Przerwa jest, o 2:15 wznowią obrady w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Przerwa jest do 2:15 przerwa. No jest wojna jak cholera. Według mnie to przegra. Ameryka i Izrael przegrają tą wojnę. Nie ma siły. Przegrają jak nic. Nie będzie nic, nie będzie żadnej trzeciej wojny. Mimo, wiecie, że chcą natowskie wojska wciągnąć do tej wojny. Między innymi Polska należy do NATO, przecież nie? NATO chcą wciągnąć. Mówiłem, że polskie wojska, ale wojna będzie tylko bronić Izraela. Bronić, a kto napadł? Kto napadł? Skurwiele napadli. Nikt nie napadł, ale wiecie Państwo,
zagrają to, że ktoś napadł na Izrael i trzeba bronić. Tak, nie ma siły, z tego co tu widzę. Ale jak to w życiu bywa, nie? Wiecie Państwo, to rzadko, to taka wojna, żeby wszystkie te główne takie zachodnie stacje telewizyjne transmitowały sytuację na żywo. Większość tych stacji, Australia, Iran, słuchajcie, India, Chiny, Rosja, no i więcej innych, Al Jazeera, wszystkie stacje, wszystkie, no tu tutaj mam ich setki, 1000 mam w sumie kanałów, Hudson Time, no wszystkie stacje, wszystko na żywo, tu patrzę tylko co się dzieje. Tu jeszcze mamy, no wszędzie jest informacja. Bardzo dużo jest. No, wygląda na to, że decyzja oczywiście zapadła, że Iran, Chiny i Rosja wchodzą do wojny w razie wojny, ale dalej trwają rozmowy jeszcze. Wojsko się sprzeciwiło Trumpowi. Wojsko odmawia wykonywania rozkazów. Zobaczymy, co on zrobi. No i tutaj... O, słuchajcie, jeszcze wiadomość. Rosja, jakby to powiedzieć, słuchajcie. Muszę to zobaczyć, bo ja chcę wam powiedzieć, o co chodzi, bo Arabia Saudyjska to jest przyjacielem Ameryki. Rosja namawia, żeby Arabia Saudyjska przeszła żeby się odłączyła od Ameryki całkowicie. Już wiem, o co chciałem powiedzieć. Żeby Arabia Saudyjska zerwała dyplomatyczne połączenie z Ameryką, całkowicie dyplomację usunęła i przeszła na stronę BRICS, Rosji, Chin, cała Arabia Saudyjska. No i to najprawdopodobniej tak będzie, bo oni już wiedzą, że zostali zdradzeni. Cały ten Zatoka Golf, słuchajcie, to jest... Odłączą się te kraje wszystkie od Ameryki. Ameryka zostanie sama. Wszystkie, no zostaje NATO, jej zostaje, nie? Ameryce NATO zostanie, jak się nie odłączy. Zobaczymy. W każdym bądź razie trwają rozmowy teraz. Rosja dzwoni do Arabii Saudyjskiej i no tak, dzwoni do Arabii Saudyjskiej, żeby Arabia Saudyjska zerwała porozumienia dyplomatyczne z Ameryką całkowicie i Arabia Saudyjska to zrobi. Obronne i dyplomatyczne, wszystkie więzi zostaną zerwane. Tak, całkowita zmiana nastąpi sił. Ameryka będzie naprawdę w dupę dostała przez tą wojnę strasznie.
To nie było dobre posunięcie, nieudane. To było zagranie Trumpa i idiota kompletny. O, poczekajcie. Poczekajcie. Wielkie poruszenie, moment. O ja pierdzielę. Coś takiego. Kochani, wiadomość z ostatniej sekundy. Musicie to usłyszeć. Matko jedyna, coś się dzieje. Co za głupi ludzie są. Już było blisko wszystkiego i teraz słuchajcie, zaraz wam powiem, co się dzieje. No skurwiele. No niesamowite, chwileczkę. No musicie poczekać chwilkę, przeczytam wam coś niesamowitego z ostatniej chwili, co się dzieje. Zanim przeczytam, muszę sam zobaczyć, co to jest. Moment. No właśnie, posłuchajcie tego, bo był ten tutaj w Białym Domu, ten Niemiec i teraz słuchajcie, co się dzieje. Iran zaatakuje europejskich sojuszników Trumpa. Mówi tak, dołącz do wojny i stań w obliczu ognia. Teheran grozi bezkompromisowo. Napięcia między Teheranem a Europą gwałtownie rosną. Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baqai ostrzegł, że wszelkie działania ze strony Europy mające na celu zniszczenie irańskich systemów rakietowych będzie uznane za akt wojny. Ale oświadczenie to nastąpiło po sygnałach z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji, że mogą one podjąć proporcjonalne działania obronne. Ostrzeżenie pojawiło się po ataku dronów na brytyjską bazę Akrotir na Cyprze. Obywatele europejscy ewakuują się z części regionu w związku z rosnącymi obawami o bezpieczeństwo. Ocena zasięgu rakiet teoretycznie umieszcza część Europy południowo-wschodniej w zasięgu, więc kryzys nie ogranicza się już tylko do Bliskiego Wschodu. Słyszycie Państwo, co się dzieje? Widzicie? Rakiety Iranu mogą dotrzeć do części Europy południowo-wschodniej, czyli to Merz tam robi posunięcia i chce tutaj na razie nie NATO, ale że niby Niemcy, Wielka Brytania i Francja mogą się dołączyć do wojny. No to ja nie wiem już sam, co powiedzieć. Tego się nie spodziewałem w ogóle. Moment, zobaczmy dalej, co się dzieje.
O, to NATO też może wejść do wojny, słuchajcie, NATO też. Trwają te rozmowy, to zwariaci, to po prostu debatują. A ten głupek, ten Steinmeier i ten Merz i to wszystko to takie, i ten głupi Macron, zboczeniec jakiś też. No, czekajcie. No, naciski na Trumpa, wiecie, Kongres pyta się, kto ci pozwolił wywołać wojnę? Era Trumpa skończona. Jak Kongres wróci za godzinę do posiedzenia, to Trumpa pewnie wypieprzą. A w międzyczasie Steinmeier szykuje Anglię na wojnę. Nie mam pojęcia, co się dzieje. Izrael nie będzie chyba miał, słuchajcie, nie wiem, walczą, niszczą Izrael. Izrael chce zaatakować jeszcze Liban. Kochani, co się dzieje? Ten Warren Buffett, nie? To śmieszny, słuchajcie. No stary dziadek już, nie? On miał bardzo dużo zainwestowanych pieniędzy, to ze strachu sprzedaje wszystko. 325 bilionów dolarów. Wysprzedaje swoje akcje, wszystko, już nie chce mieć nic wspólnego. O matko. No ciekawe, to wszystko, co się dzieje, to jest... Co ta biedna Melania sobie myśli o tym swoim antychryście, co on wyprawia. No, się przeliczyła Ameryka. Iran jednak nie daje się. Nie, absolutnie nie ma szansy. A w międzyczasie Iran wystrzelił rakietę, rakieta się nazywa Fatah-2 Mysą. Wystrzelił to. Czekajcie, bo to jest na żywo w Izrael. Śmiertelna rakieta Fatah-2. Czekajcie moment, ale numer. Niesamowita rakieta poszła na Izrael.
Oni mówią, że to jest najbardziej niebezpieczna rakieta, jaką w ogóle ma Iran. Ta rakieta, którą wystrzelili teraz, ta Fatah 2, jedna z tych takich śmiertelnych rakiet. No i tutaj, że to zostało właściwie ujawnione, że Iran posiada takie rakiety. No nie, na razie musimy poczekać, co się będzie działo, czy odwołają Trumpa i wstrzymają wojnę, bo wojsko nie chce walczyć, a tutaj na razie nie ma decyzji, że wejdzie, że Niemcy, Francja i Francja i Anglia, że wejdą do wojny. Na razie nie ma potwierdzenia 100%. Chociaż oni tam się pokazują, tu negocjują, ale czy będzie, to nie wiadomo. Czy oni się zgodzą, żeby NATO weszło do wojny, bo to jeszcze chyba muszą się dogadać. Na razie jest to wszystko w powietrzu zatrzymane. Jedyne tylko jest pewne 100%, że Rosja i Chiny wchodzą do wojny. To jest 100% potwierdzone. Trump mówi, że co tam, ja mam w rękach wojsko izraelskie i moje, ja mam w rękach, ja wojnę będę kontynuował. Tak mówi Trump teraz, przed chwilą. Breaking news. Że on taki jest pewny, że wojnę wygra. Chwileczkę, bo sprawdzam, bo tych wiadomości jest tak dużo. Teraz już i wszystkie stacje nadają. NBC, CBS, ABC, a i słuchajcie, CNN i wszystkie inne stacje tutaj szaleją. Muszę tu sprawdzić, co się dzieje. No, jest wiadomości coraz więcej. Tysiące samolotów wstrzymanych nie lecą, to wiadomo, kto to będzie leciał teraz. Nie chcę mówić, a ile ilością zabitych ludzi, bo to nie jest nic takiego dobrego. To już czwarty dzień wojny. Także tutaj jest i ta wojna trwa, to nie jest tak, że jak ja tutaj mówię do państwa, że tam nie walczą i nie lecą rakiety. Cały czas trwa wojna, wielka wojna. Tak, cały czas walki trwają. Dobra, to będzie chyba na dzisiaj, to będzie, może nie na dzisiaj, może na teraz to będzie, kochani, wszystko, ale nie powiem, że to będzie koniec na dzisiaj, bo jak będzie się coś działo,
to kto ma tam subskrypcję, to się dowie. Ja wejdę na antenę jeszcze raz. Natomiast jak będę miał wiadomości nowe, jeśli chodzi o zatwierdzenie w kongresie, co się wydarzy, jak to będzie wyglądało, no to wyjdę na antenę o godzinie naszego czasu, o godzinie 15. Tutaj to będzie godzina 9 w Polsce wieczorem. Ja tu zostawię wszystko gotowe, żeby wejść na antenę. Nic nie będę tutaj ani świateł wyłączał, nic. I o godzinie trzecia to tam jest 9 wieczór, nie? W Polsce. O 3 po południu w Stanach. Za godzinę 10 minut wchodzę na antenę jeszcze raz i zapraszam. Dobrze? Na razie się wyłączam. Za półtorej godziny, nie, godzina 10 minut wchodzę na antenę. Do zobaczenia, drodzy Państwo. Dziękuję za uwagę. Widzimy się dosłownie, jak się rozpocznie ta kolejna sesja w kongresie. Będziemy wiedzieli, co się dzieje. Co się dzieje z tym naszym tutaj pomarańczowym, jak to wygląda wszystko dalej. Dobrze, także zapraszam za dosłownie godzina 10 minut. Na razie, do zobaczenia. I dziękuję za uwagę, drodzy Państwo. Dziękuję. Widzimy się za niedługo. Na razie.